Siemka, ja jestem Adachu i jak dobrze wiecie, tydzień temu na Japan Expo... Tak, tydzień temu. Dlaczego o tym nie nagrałem tydzień temu? Bo byłem na wyprawie rowerowej, co widać po mojej spalonej twarzy. Tydzień temu na Japan Expo Toyotaro ogłosił powstanie nowej mangi, jednorozdziałowej mangi pod tytułem Lost Samurai, czyli Zaginiony Samuraj. Historia opowiada o uniwersum zupełnie niezwiązanym z Dragon Ballem, ale nie martwcie się, to nie jest tak, że Dragon Ball się skończył, a Toyotaro teraz będzie się zajmował zupełnie czymś innym. No powiedzmy, bo wczoraj podzieliłem się z wami tymi gorzkimi w większości newsami tyczącymi się sytuacji związanej z mangą Dragon Ball Super, tym, że mangi prawdopodobnie w 2025 roku nie zobaczymy. Więcej na ten temat we wczorajszym filmie, do którego was odsyłam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. No ale dzisiaj zgodnie z zapowiedzią pochylimy się nad tym tematem, który tak naprawdę gdzieś tam krążył po naszej orbicie już miesiąc temu, ale potem się okazało, że trochę zamietli to pod dywan, bo powiedzieli, że to była tylko zła transkrypcja tak naprawdę na stronie oficjalnej Japan Expo, że tam na początku mieliśmy informację, że będzie oryginalna manga, potem to zdementowali, powiedzieli, że to był tylko błąd w tłumaczeniu, no i co się okazało? Że chyba po prostu już to była taka kontrola obrażeń, prawda? Nie chcieli zdradzić tego wielkiego newsa przed tak naprawdę panelem, na którym był Toyotaro, był też pan Torishima, czyli dawny redaktor Toriyamy, który, muszę przyznać, że trochę strofował Toyotaro za tę mangę, za panelowanie, za budowanie akcji i tak dalej. Co ja sądzę o tej mandze, powiem wam na samym końcu. Chciałbym wam tutaj tę historię przedstawić, streścić, można byłoby powiedzieć. Ona została udostępniona widzom, ogólnie uczestnikom Japan Expo w języku francuskim. To jest dość ciekawe, że mieliśmy mangę od Toyotaro, która oryginalnie na stronie w zasadzie Shueisha widnieje w języku francuskim, ale korzystając z tłumaczenia, które zamieścił na swoim Twitterze użytkownik Violet, a w zasadzie być może nawet użytkowniczka, kto to wie. Przedstawię wam tę historię i chcę, żebyście tylko wzięli pod uwagę to, że są to szkice. Jak będzie wyglądać finalna wersja i czy w ogóle finalna wersja powstanie, tego do końca nie wiemy. Być może to zostanie już tylko i wyłącznie szkicami, być może ta wersja oficjalna, wydana z pełnymi rysunkami nigdy nie powstanie. Nie wiemy, nie dostaliśmy żadnych informacji na ten temat. No, głupio byłoby zakładać, że powstały szkice, a nie powstanie finalny produkt, skoro tak naprawdę do tej pory nie mamy na horyzoncie powrotu mangi Dragon Ball Super, więc Toyotaro, no nie wiem, czy on się nudzi w życiu, czy nie, ale ma, myślę, że wystarczająco dużo czasu na to, żeby tę mangę dokończyć. Więc bierzcie pod uwagę to, że te rysunki są bardzo ogólne. Jest kilka drobnych takich, w których widać, jak główna postać mogłaby wyglądać, bo Toyotaro ten szkic nieco bardziej dopracował, ale 90% z tych 45 stron, które zaraz wam tutaj pokażę, to są po prostu rysunki poglądowe, więc jedyne, co możemy oceniać tak naprawdę, to jest fabuła, a o niej, tak jak powiedziałem, porozmawiamy sobie później. Póki co, zerknijmy sobie na tę historię. Tak jak powiedziałem, dzieje się ona w świecie zupełnie niezwiązanym z Dragon Ballem, więc bierzcie pod uwagę to, że nawet mimo tego, że jest to świat tak naprawdę podzielony między ludzi i demony, to nie są demony pokroju Dabury, Gomy i tak dalej. To są po prostu inne demony. Nie ma co tutaj się doszukiwać, prawda? Zaczynamy akcję od małej dziewczynki, która jest nazywana przez jednego z ludzi tutaj, być może to jest jakiś jej opiekun albo może ojciec, księżniczką. Księżniczka ucieka z wioski, tłumacząc to, że dawno nie wybierała się na żadną przygodę i że wszystko będzie dajziobu, że tak powiem, wszystko będzie dobrze. Załóżmy, że to jest ojciec, który ją woła, mówi: nie ma żadnej dyskusji, wracaj! Las i w ogóle zewnątrz jest zainfekowane przez demony, także możemy się domyślić, że jesteśmy tutaj nie tyle co w świecie, który jest podzielony między demony a ludzi, co są wioski, które są bezpieczne, a z zewnątrz jest zainfekowane przez demony, więc zresztą tu też będzie dalej w mandze. Są pewne amulety, są pewne pieczęcie, które są przy wioskach i te amulety jakby sprawiają, że demony nie mogą wejść do środka. Księżniczka oczywiście nie jest świadoma tego zagrożenia, biegnie w stronę lasu i nagle trafia, w zasadzie zderza się z innym chłopcem, który biegnie w przeciwną stronę. Okazuje się, że jest to chłopiec, który przypomina troszeczkę samuraja. To jest ten nasz tytułowy samuraj. Ma fryzurę podobną w sumie teraz do Toyotaro, bo Toyotaro nosi takiego właśnie samurajskiego kuca. Ma opaskę na czole, miecz, kimono. Dziewczynka opada na ziemię, ale chłopiec, słysząc jakieś szumy, szelesty w krzakach, łapie ją za rękę i stwierdza, że muszą uciekać. Nagle za ich plecami pojawia się wielki demon, który wygląda na to, że zna tego chłopca i zwraca się do niego po imieniu, mówiąc: znalazłem cię, Hankiro. Także Hankiro to jest imię głównej postaci. Dziewczynka jest zdziwiona, że spotkała demona i kiedy demon przygotowuje się do ataku, Hankiro próbuje uratować księżniczkę, odpychając ją z linii ognia, a sam przyjmuje ten atak, upadając na ziemię, nie jest w stanie dosięgnąć swojej broni i kiedy księżniczka już wstaje z nóg i widzi, że demon jest o krok od tego, żeby zabić Hankiro, rzuca się mu na ratunek i blokuje
cios swoim ciałem. Księżniczka w ten sposób jest dziabnięta, ma 3 głębokie szramy, 3 głębokie rany na plecach właśnie od tych pazurów, którymi demon ją zaatakował. Księżniczka traci przytomność, Hankiro jest zszokowany, ona upada na ziemię. Dziewczynka mimo wszystko widać, że jeszcze żyje, bo na twarzy ma grymas bólu, a Hankiro zezłoszczony dobiera swojego miecza. No i mamy tutaj kilka takich informacji, które powiedzmy są przedstawione nam w formie dialogu między Hankiro a demonem, ale też w pewnym sensie pokazują nam budowę tego świata, zdradzają nam kilka rzeczy na temat głównej postaci, ponieważ demon zwraca się do niego mówiąc, że więc w ten sposób to teraz wygląda, tak? Porzucasz swoje dziedzictwo? Musiałeś to odziedziczyć po swoim ojcu. Cóż, szkoda. Hybryda taka jak ty, mówię tutaj o hybrydzie między 2 gatunkami, Half-Blood, prawda? Czyli niepełnokrwista osoba, jakby mieszanka, mieszaniec. Hybryda taka jak ty nigdy nie osiągnie pełnej mocy. Tymi słowami demon zwraca się do Hankiro, także mamy informację, że Hankiro jest hybrydą, przez to demon zarzuca mu to, że on nie osiągnie pełnej mocy, no i jeszcze zarzuca mu to, że ten porzuca swoje dziedzictwo. Możemy się domyślić, że jest to w kontekście tego, że Hankiro próbował uratować ludzką księżniczkę, więc idąc tropem dedukcji, zresztą za chwilę zostanie to potwierdzone, Hankiro jest hybrydą człowieka z demonem. Jak to wyglądało w przeszłości? Niedługo się dowiemy. Tak czy siak, młody Hankiro próbuje zaatakować demona, ale ten bez problemu jednym palcem blokuje ten atak mieczem, no i mówi do niego, że wyśle go do zaświatów tak jak jego rodziców. Więc mamy kolejną informację, rodzice Hankiro nie żyją. Nie jest to, powiedziałbym, jakiś szczególnie odkrywczy motyw. Do tej pory mamy bardzo... Mam wrażenie, że takie... brzydko mówiąc, przeorane schematy. No generalnie są to schematy, które gdzieś pojedynczo już każdy z nas widział, czyli ludzie i demony, samuraj, zabici rodzice, jakieś hybrydy, prawda, mieszanie gatunków i tak dalej. Jest to jakby taka zlepka bardzo popularnych schematów, zresztą zobaczymy, jak to wygląda dalej. No ja już wiem, jak to wygląda dalej, bo tak jak mówię, przeczytałem to sobie przed tym odcinkiem. Tak czy siak, Hankiro po tym ciosie demona upada nieprzytomny na ziemię. Mamy tutaj potwierdzenie tego, że jest to hybryda, ponieważ spada mu ta opaska i widzimy na jego czole małe kolce, małe takie rogi demoniczne, prawda? Ale w momencie, w którym 2 dzieci jest już bezbronna na ziemi, wlatuje oddział, wlatuje grom. Armia królewska ratuje zarówno Hankiro, jak i księżniczkę z rąk demona, atakuje go bronią palną. Wycofaj się, ty przebrzydły demonie! Ojcze! Wykrzykuje księżniczka. Wygląda na to, że to jest ten właśnie mężczyzna, który zabraniał księżniczce uciekać na pierwszej stronie tej mangi. Zabierzcie księżniczkę z powrotem do zamku! Wykrzykuje król. Ta jeszcze ostatkami sił zawiązuje chustę na czole Hankiro, żeby ukryć jego rogi i mówi: ojcze, musimy uratować też tego chłopca. Król się zgadza, a demon pod napływem tych ciosów, w zasadzie pod napływem tych ataków, wycofuje się i mówi, że dobrze. Póki co się wycofam, ale ludzie, powiem wam jedną rzecz. Będziecie żałować dnia, w którym zabraliście to dziecko ze sobą. Oczywiście demon ma tutaj na myśli Hankiro, ponieważ jest on półdemonem. No i jedziemy dalej. I mamy tutaj timeskip. 10-letni timeskip. Wygląda na to, że nasza 2 bohaterów, mówię tutaj o Hankiro i księżniczce, już dorośli, a w zasadzie mamy taki moment osiągnięcia pełnego wieku. W Japonii jest to pewien zwyczaj, prawda? Dzieci albo w zasadzie młodzież osiągająca pewien wiek przechodzi taki rytuał. Okazuje się, że zarówno Hankiro, jak i księżniczka są w jednym wieku. No i widzimy te blizny. Te blizny, które w zasadzie się nie zasklepiają. Można byłoby powiedzieć nawet, że to nawet nie są blizny, prawda? To są dalej rany. Księżniczka, wychodząc z pokoju, napotyka Hankiro, ten się z nią wita i okazuje się, że są w jednym wieku. I powiem wam tutaj jedną rzecz. Spoiler być może mały, ale nie do końca rozumiem, jaki jest zamysł tego, żeby oni byli w jednym wieku, bo okazuje się, że tutaj Hankiro mówi: dzień dobry księżniczko, idę się zaprezentować mojemu lordowi w związku z tym, że też jakby osiągam ten wiek pełnoletności, prawda? I księżniczka mówi: o, jesteśmy w tym samym wieku. Na co Hankiro tak naprawdę jakby zmienia temat i zauważa te rany na plecach, które ma dalej księżniczka i mówi, że one się dalej nie leczą, że po tylu latach one się nadal nie wyleczyły, ale księżniczka z uśmiechem tylko mówi, że to tylko dowód naszej przygody, więc nie mam z tym żadnego problemu. Hankiro przychodzi do króla, pada przed nim plackiem, mówi, że to honor, żeby go zobaczyć i mówi, że dzisiaj w końcu osiąga dorosłość i dziękuję, że ten ocalił go 10 lat temu i pozwolił mu żyć w jego dobytku. Na co król odpowiada, że w sumie to nie masz za co dziękować, że to oczywiste, że ci pomogłem. Na co mówi też ciekawe słowa: musiałeś cierpieć
Otherworld. W zasadzie nie jest tutaj to pisane jako jedno słowo, Otherworld, co moglibyśmy kojarzyć jako zaświaty z Dragon Balla, w sensie mówię tutaj o jakby idei pewnego miejsca, a nie o tych samych zaświatach, które znamy z Dragon Balla, ale może też chodzić o to, że Hankiro był wygnańcem i żył poza tak naprawdę granicami miasta, prawda, że on był wygnany ze względu na to, że jego rodzice byli i człowiekiem, i demonem, więc nie dość, że zostali zabici, Hankiro nie miał gdzie się podziać, więc być może chodzi o to, że Hankiro przez te lata żył na wygnaniu, no i potem właśnie 10 lat temu został przyjęty do dobytku króla, kiedy ten go uratował. No zakładam, że jest to król, prawda? Jeśli jest to ojciec księżniczki, to umówmy się, że jest to król. Tak czy siak nie rozumiem trochę tego, dlaczego Hankiro ma dzisiaj akurat osiągnąć tę pełnoletność, skoro w gruncie rzeczy mógłby po prostu porozmawiać z królem i nie musiałby mieć takiego samego wieku jak księżniczka. No ale okej. Dowiadujemy się, że faktycznie było tak, że Hankiro został wygnany ze względu na to, że jego ojciec był demonem, a jego matka była człowiekiem. Okazuje się też, że ojciec Hankiro, ten, który był demonem, chciał zmienić świat demonów i chciał namówić demony do tego, żeby te przestały atakować i jeść ludzi. Chciał po prostu zmienić świat, żyć razem w harmonii z ludźmi. Król się dziwi, że taki demon w ogóle istniał. Na co Hankiro odpowiada, że jego ojciec był specjalnym demonem, który był w stanie kontrolować ogień i ci, którzy bali się jego mocy, zabili go i zabili też jego matkę, w sensie matkę Hankiro. Jest to w pewnym sensie jakby logiczne, że oni się bali jego mocy, więc chcieli go zabić, ale nie uważacie, że jest to w pewnym sensie trochę niepotrzebne dodawanie tego wątku, że ojciec był specjalnym demonem, który był w stanie kontrolować ogień. I Hankiro tutaj mówi, że oni chcieli się go pozbyć, bo się bali jego mocy. Ale czy idealnym tak naprawdę powodem do tego, żeby się pozbyć jego ojca, nie byłoby to, że związał się z człowiekiem? Więc bez sensu jest dodawanie tej specjalnej mocy ognia, jeśli chodzi o kontekst tak naprawdę zabicia tego ojca, bo ta moc tak naprawdę, ta kontrola ognia ma znaczenie w dalszej części historii, bo okazuje się, że ta jego moc została zapieczętowana w tym mieczu, który Hankiro dzierży, prawda? I ten demon, z którym się bił na początku, mówił, że ten nigdy nie będzie w stanie opanować pełnego potencjału tego miecza. Hankiro mówi, że trenuje codziennie, żeby wejść w buty swojego ojca, no a król mówi, że to jest to, o czym mówiłem na początku, że tak długo jak zostaniecie w wiosce, będziecie bezpieczni ze względu na to, że jesteśmy chronieni właśnie ze względu na ten talizman. Ale Hankiro mówi, że dziękuję, będę musiał trenować, jest to dość zabawne i takie trochę głupie, bym powiedział, no ale okej, każdy ma tam swoje przekonania, to trochę w stylu takiego Goku, który nie jest w stanie wyczuć momentu, bo księżniczka mówi, że chciała, żeby Hankiro zobaczył jej ceremonię, ta jedną w życiu ceremonię w związku z osiągnięciem pełnoletności, ale Hankiro mówi: mam dzienne misje do zrobienia w Dokanie, także przepraszam cię, kochana, ale grind never stops. Nie no, gość mówi, że ma jeszcze dzisiaj trening do zrobienia. Ha! Co za gość, mówi król, a księżniczka mówi: mógłby chociaż dzisiaj sobie zrobić przerwę. No ale okej, dzienne misje w Dokanie są ważniejsze. Widzimy Hankiro, który wychodzi z wioski, pije sobie wodę ze studni i nagle jego uwagę zwraca to, że na wejściu do wioski talizman jest przecięty, a to oznacza, że bariera nie chroni już wioski przed demonami. No i kto by pomyślał, że akurat w tym momencie będziemy świadkami ataku demonów. Demony zaatakowały miejsce, w którym dosłownie przed chwilą był Hankiro, czyli ten pałac, prawda, w którym mieliśmy i króla, i księżniczkę. Całe miasto płonie, Hankiro wraca z powrotem biegiem. Okazuje się, że demony właśnie zaatakowały potajemnie, na początku niszcząc ten talizman, a potem wyczuwając dobry moment. Miasto płonie, pałac płonie, Hankiro wbiega do tego pałacu, tam już leżą truchła, jedno na drugim. O, demon to zrobił? Hankiro, co się stało? Bardzo dużo demonów zaatakowały znienacka. To niemożliwe. Gdzie jest król i księżniczka? Pyta Hankiro. Nadal są w środku, mówi jeden z poległych, który no już niestety dogorywa, a Hankiro bez zastanowienia rzuca się w ogień. Płonące belki spadają mu na głowie. Mój królu! Ale król już jest dziabnięty. Jeszcze mimo wszystko dyszy. Mój królu! Hankiro! Księżniczkę porwali! Hankiro jest zszokowany. Dla mnie to już koniec. Ocal siebie samego! Wydukuje jeszcze król leżący na ziemi z głęboką raną. Królu, zostań ze mną! Posłuchaj mnie, Hankiro. Ty, który jesteś w połowie demonem, w połowie człowiekiem, jesteś nadzieją tego świata. Hankiro, tylko ty możesz to zrobić. Tylko ty możesz uratować moją córkę i świat. Pamiętacie, jak mówiłem o takich schematach, które są już tak przerolowane, że aż do pożygu? Powiem wam tak, że ta manga być może trochę trzyma napięcie,
ale jest tak przewidywalna, nie wiem, czy to już jest kwestia tego, że to dosłownie wygląda troszeczkę jak fan manga, no nie? W której każde kolejne wydarzenia są tak mocno do przewidzenia ze względu na to, że ta fabuła to jest coś, co niby czyta się pierwszy raz, ale już gdzieś się to widziało, prawda? Atak demonów, przecież domyślamy się, że stary król umrze, księżniczkę porwali, teraz będziemy mieli znowu walkę po 10 latach Hankiro z tamtym demonem, no ale jakiś demon na początku mówił, że o, nie jesteś w stanie opanować potencjału tego miecza. No to będzie w stanie opanować potencjał tego miecza i wszystko się skończy dobrze, także mówię wam, jeśli chodzi o fabułę, mało zaskakująca, ale jesteśmy tak naprawdę, no, chwilę za połową. No i okej, Hankiro mówi, okej, uracuję księżniczkę i wioskę, ryzykując swoje życie, zostawiam resztę tobie, mówi król, zasypiając wiecznym snem. No i Hankiro, poważny, w tym ogniu, wychodzi płonąca wioska, a my widzimy go tutaj spokojnie idącego, wychodzącego z wioski Hankiro. W tym momencie nie dość, że na papierze stał się mężczyzną, to teraz z chłopca faktycznie staje się... O właśnie, i zobaczcie, z chłopca w końcu dorasta. Mamy tutaj ten piękny kadr, w którym te szkice są nieco bardziej zaawansowane, w sensie bardziej dopieszczone, więc widać mniej więcej jak Hankiro by wyglądał w tej pełnej wersji mangi. Hankiro! Krzyczą demony. O! Hybryda wróciła! W zasadzie hybryda, czy to jest dobre słowo? Hybryda. Jeśli, no półkrwi, prawda? No Harry Potter na przykład był książę półkrwi, ale jaki jest rzeczownik od półkrwi, prawda? Półkrwiec? Mieszaniec, no niech będzie, że mieszaniec. Kundel, o, można byłoby powiedzieć kundel, prawda? Kundel wrócił! Oddajcie księżniczkę, mówi Hankiro. Haha, myślisz, że z nami wygrasz? Nie rozśmieszaj nas! Wykrzykują demony, które rzucają się w stronę Hankiro. Ten ze spokojem dobiera swojego miecza, no i ciacha jednego za drugim. Jak możemy się domyślić, teraz będzie nieco akcji. Hankiro przecina jednego demona w pół. Raz, dwa, trzy. Kolejne demony padają. Następny wielki demon przypominający troszeczkę takiego drama z klasycznego Dragon Balla, taki gruby, z takim jakby irokezem na czole, na głowie, rzuca się w stronę Hankiro, ale ten odcina mu rękę. No tutaj trudno do końca zobaczyć aż tak bardzo, co się dzieje na tych szkicach, natomiast ja tutaj widzę jakieś kopnięcie, Hankiro chyba wbija mu swój miecz w brzuch, no i dram, bo tak go sobie tutaj roboczo nazwałem, upada, ale to były tylko płotki, to był tylko przedsmak, to była tylko przystawka przed wielkim rewanżem z tym, no właśnie kim? Czy to był jakiś król demonów? Tak naprawdę nie wiemy, kim on dosłownie jest, ten demon, który... No w tych szkicach wiadomo, nie ma aż tak wielu detali, ale generalnie szkoda, że nie wiemy tak naprawdę, kim jest ten demon. Wiemy, że Hankiro się z nim bił, że Hankiro z nim przegrał, ale czy to jest jakiś król demonów, czy kto konkretnie? No nie wiem. Generalnie wiemy, że on jest zły, prawda? I to w zasadzie tyle. To nam musi starczyć, żeby chcieć kibicować się jakby przeciwko niemu. Wiedziałem, że jak porwę księżniczkę, będę miał cię jak na dłoni, mówi demon, którego nawet imienia nie znamy. Wygaszę ten ogień rebelii. Nie jestem taki jak wcześniej. Nie lekceważ mnie, mówi Hankiro. 10 lat mi zajęło zniszczenie tej protekcyjnej bariery, tego talizmanu, prawda, przy wejściu do wioski. W końcu mogę cię zabić, mówi demon. Hankiro rzuca się w jego stronę. Mamy, no wygląda na to, że tutaj drobną wymianę ciosów, chociaż to bardziej wygląda jak Hankiro, który rzuca się z kanonadą ataków. Wymachuje mieczem na prawo i lewo, atakując demona, ale ten z uśmiechem na ustach blokuje jego ciosy i wygląda na to, że Hankiro, mimo tego 10-letniego treningu, nie jest w stanie jakkolwiek zranić tego demona, a on odpowiada, cały czas się śmiejąc, że odpuść. Ten miecz nie jest w stanie nic mi zrobić. Hankiro upada na ziemię, jest kopnięty przez demona, spadają mu z jego czoła po raz kolejny gogle, odsłaniając jego kolce, w zasadzie te jego rogi, prawda, demoniczne. No i Hankiro w przypływie desperacji, leżąc na ziemi, pokiereszowany z tym mieczem, zaczyna krzyczeć: błagam cię, pokaż mi swoją moc! No i siła, proszę państwa, plot armoru dociera do tego miecza, miecz otwiera swoje uszy na błagania Hankiro i zaczyna świecić, nagle zaczyna płonąć, być może nawiązując właśnie do tych mocy ojca Hankiro. To koniec, Hankiro, mówi demon, próbując wykończyć chłopaka, ale w momencie, w którym antagonista 6 stron przed końcem mangi mówi, że to koniec, to wiemy, że to koniec. Ale dzwoń po karetkę, ale nie dla mnie. Nadal masz wystarczająco dużo sił, żeby wstać? Możesz próbować tak wiele razy, jak chcesz, ale nigdy nie opanujesz mocy tego ostrza. No, jakby ci to powiedzieć, demonie, Hankiro ma dosłownie 5 paneli do końca mangi, więc tak, osiągnął moc tego ostrza, wyciąga miecz z pochwy, demon się dziwi, ten miecz zaczyna płonąć, Hankiro rzuca się z okrzykiem w stronę demona i przecina go od jaj
prosto w górę, dosłownie jak Trunks przecinał Fusion Zamasu. Wielki słup ognia widzimy na horyzoncie, demon jest przecięty, no ale okazuje się, że tak naprawdę możemy go polubić, prawda? On ma jakiś taki całkiem fajny charakter, bo mówi, że nigdy bym w to nie wierzył, że będziesz w stanie użyć mocy tego miecza. Dobra robota, Hankiro. Wiecie, co by się mogło okazać na samym końcu? Że na przykład ten demon to jest jego ojciec, tylko że przybrał jakąś inną formę. Że stał się bardziej demonem i już nie był taki dobry, tylko stał się pełnokrwistym demonem, zmienił trochę wygląd i by się na samym końcu okazało, że Hankiro przez te 10 lat trenował, żeby pokonać swojego ojca nieświadomie. No kurwa, to byłby plot twist, nie? I tutaj on się jeszcze uśmiecha na samym końcu. Dobra robota, Hankiro. My son. Kurwa, no patrzcie, ale tutaj plot twist wymyśliłem. No i tutaj z podławki wypełza księżniczka, która okazuje się, że żyje. Hankiro, księżniczko! Wszystko w porządku. Okazuje się, że nawet ta blizna na jej plecach zniknęła, bo jak się demon wykoleił, to i blizna też zniknęła. To musiała być jakaś klątwa. No ale też już musimy się tego domyślić. No i uwaga, koniec tej mangi. Co teraz będziesz robić? Pyta księżniczka. A, cóż. Nadal są ludzie w tym świecie, którym muszę pomóc. Pójdę w ślady mojego ojca i mojego pana. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zaprowadzić pokój na tym świecie. Okej, pozwól, że ci pozwolę. Okej, chodźmy do domu, do naszej wioski. I to tyle. Także powiem wam, że ta historia nie trzymała mnie w napięciu. Myślę, że jak będzie narysowana w pełni, to będę w stanie docenić rysunki, bo ja uważam Toyotaro za naprawdę świetnego rysownika, za świetnego mangakę, ale ta historia, ona nie była interesująca. Co tu dużo mówić. Była bardzo przewidywalna, mam wrażenie, że były tam wątki, które zostały wrzucone trochę bez potrzeby. Niby jest zakończenie satysfakcjonujące dla nas, prawda? No bo Hankiro wygrał, księżniczka przeżyła, ale w sumie wioska jest spalona, król nie żyje, 1 milion osób w tej wiosce zostało zabitych i oni teraz z uśmiechem na ustach, dobra, wróćmy do domu, którego już nie ma. To satysfakcjonujące zakończenie tak naprawdę jest tylko jeśli wyłączymy myślenie, jakby okej, dobra, koniec, uśmiechnięci, fajnie. Ale jeśli się zastanowimy, to tak naprawdę nie dość, że jest tutaj trochę takich, mam wrażenie, niedokończonych wątków, bo ta ceremonia wejścia w pełnoletność Hankiro i jego, prawda, kwestia jego rodziców, jakby nic na ten temat nie wiemy, oprócz tego, że jeden był demonem, drugi był człowiekiem i że chcieli dobrze i nie wiem, ten miecz też się tak obudził po prostu z dupy, no mówię, 45 stron. Uważam, że ta manga mogłaby być lepsza, gdyby nie miała jednego rozdziału, tylko 3. I na niektóre wątki moglibyśmy poświęcić więcej czasu. Więc generalnie mangi nie będę oceniał w skali od 1 do 10. Generalnie wy ją sobie ocencie. Uważam, że jest naprawdę mega przewidywalna. To nie jest tak, że ja już wiem, co się stało, bo już to wcześniej czytałem. W momencie, w którym czytałem to sobie przed nagrywaniem tego odcinka pierwszy raz, ani przez moment nie czułem napięcia. Przyznam się wam, ani przez moment nie było takiego zaskoczenia, nie było takiego plot twistu. Jedyny moment, który mi się naprawdę spodobał, to było to, jak jego gogle spadły i ujawniły te kolce, bo tych kolców, tych rogów na czole na początku nie zauważyłem, więc myślałem, że po prostu Toyotaro chciał narysować gogle, bo na przykład lubi granole, prawda? A tutaj się okazało, że te gogle to jest coś, co ma sens, bo to przykrywa te rogi, których być może Hankiro się wstydzi, przez które był nieakceptowany. No ale to jest naprawdę bardzo drobny detal. Generalnie uważam, że fajnie, że Toyotaro coś narysował. Jeśli chodzi o mangę, to wolałbym, żeby rysował Dragon Balla Super, no ale wiemy, że to nie zależy od niego, bo to jest coś, co jest tak naprawdę, dzieje się ponad jego głową, mimo tego, że jest to postać tak naprawdę wpływowa w świecie Dragon Balla. No ale okej, jeśli chodzi o te sprawy powiedzmy bardziej techniczne, dotyczące się mangi Dragon Ball Super, to tak jak powiedziałem, wczoraj wrzuciłem wam na ten temat film. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej mandze. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Czekamy być może na pełne wydanie. Jeśli będzie, to oczywiście wam je gdzieś tam podlinkuję, albo pewnie sami będziecie mogli je znaleźć, bo jestem mimo wszystko ciekaw, jak ta manga by wyglądała, gdyby to nie były szkice, prawda? Być może odbiór by się polepszył, ze względu na to, że tak jak jedzenie ma też smakować, tak niektórzy uważają, że je się też oczami, że jedzenie też ma trochę wyglądać. W przypadku mangi jest tak, że fabuła jest ważna, ale rysunki, panelowanie, perspektywy to też jest ważne. Tutaj tak naprawdę musieliśmy się skupić tylko na fabule, która uważam, że wypada blado. Po prostu jest bardzo przewidywalna, bardzo sztampowa. Nie mówię, że jest zła, ale to nie jest wybitne dzieło. O, tak bym powiedział. Więc dzięki wam za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie. Zostawcie lajka. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić.
i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.